Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na test nowości marki Vibo. Dostałam ostatnio taką wielką paczkę od Vibo i w związku z tym, że jest to właśnie spora kolekcja, pomyślałam, żeby przetestować ją razem z Wami. W skład kolekcji wchodzi puder z jedwabiem za 39,99, złoty rozświetlacz również za 39,99, dwa płynne brązery cieplejszy i chłodniejszy za 36,99, róże również w tej samej cenie i też jest cieplejszy i chłodniejszy. Mamy sztuczne rzęsy za 27,99, trzy błyszczyki z drobinkami za 23,99, duo cieni do powiek w trzech różnych wersjach, tak, to są cienie do powiek przeogromne, każdy za 34,99 i trzy metaliczne eyelinery po 24,99. Jeżeli coś z tych produktów Ci interesuje, to zachęcam do oglądania, zostawcie mi łapkę w górę, weźcie sobie coś ciepłego do picia. Ja mam dzisiaj ziołową herbatkę i lecimy. Zacznijmy sobie od tych płynnych brązerów i ja wybiorę sobie ten cieplejszy, czyli odcień 2. W środku jest kulka, czyli trzeba tym wszcząknąć. O! To jest takie. Mega cute. To spróbuję tak bezpośrednio z opakowania. Trochę jak te z Shiglam i spróbuję z jednej strony gąbeczką, z drugiej strony pędzelkiem. To się bardzo łatwo rozciera. A pędzeluszkiem bardzo lekka konsystencja. Pędzelek zjadł troszeczkę mniej koloru, widzicie? Jaka jest różnica? Ale gąbeczka jeszcze bardziej jednolicie to rozłożyła. Dołożę sobie troszeczkę z tej strony. Fajne opakowanie. Troszkę mi przypomina kształtem, wiecie, kosmetyki Fenty. Okej, so far so good. Żadnych plam. Przechodzimy do różu i wybiorę sobie też ten cieplejszy, czyli też dwójeczkę. Tak się prezentuje. To jest róż. To jest różowy róż. Ale ma taką wyważoną tą pigmentację. Zobaczcie, że trochę wklepuje i jest tak jak trzeba. Śliczny ten róż. Naprawdę łatwo się pracuje tymi kosmetykami. Możemy też tego typu produkty wykładać sobie na przykład na dłoń, czy na jakąś podkładkę i stąd brać bezpośrednio pędzelkiem albo gąbeczką. No zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. Śliczny jest ten kolor, bardzo mi się podoba. To teraz przypudruję sobie buzię tym pudrem. On jest sypki i tu ma chyba takie otwarcie. Tego typu otwarcie, spoko. Nie mogę odkleić. I po odklejeniu tej osłonki tutaj jest taki materiał. Ja lubię te opakowania z materiałem, są mega wygodne. Opakowanie fajne, takie wiecie, wcale nie takie budżetowe. Wezmę sobie puszek. Ślicznie pachnie ten puder. Nie wiem czym dokładnie, ale ma piękny zapach. No i faktycznie powiem Wam, że bardzo ładnie wygładza. Naprawdę ładnie wygląda ten puder i faktycznie dał taki ładny efekt wygładzenia. U mnie to zazwyczaj widać właśnie tu w okolicy porów, szczególnie jak mam jakiś błyszczący, taki rozświetlający podkład. So far so good. Teraz przechodzimy do rozświetlacza, którego zapewne większość z Was będzie razem ze mną się obawiać, bo jest bardzo złoty. Jest bardzo złoty. My przywykliśmy do takich szampańskich odcieni, takich wiecie, jaśniejszych, a to się wydaje naprawdę złote. No nic, próbujemy. On ma bardzo dużo drobinek. Mocno drobinkowy. Natomiast troszeczkę przyciemnia. Dlatego dla bladziochów odpada zdecydowanie. Chyba że robicie blush draping i nakładacie róż tutaj wysoko, albo bronzer, no to wtedy on się może wtopić. Ale jeżeli ta okolica jest u Was zazwyczaj jaśniejsza, no to będzie za ciemny. To właśnie też mi się kojarzy z tym rozświetlaczem z Fenty Beauty i kształt jest podobny tego opakowania i właśnie kolor ten taki złoty. Nie pamiętam jak on się nazywał. Przechodzimy dalej, no i mamy te cienie. One są przeogromne i też wyglądają jak Fenty Beauty. Tu jest numerek 1 On My Own. Mamy takie odcienie, taki chłodny fiolet i srebrzysto-różowy odcień. Dwójka beżowa, która nazywa się But First Me. I tutaj mamy dwa takie złotka. Te są takie w sumie jak rozświetlacze. To już te by były nawet lepszymi rozświetlaczami. Spróbujmy ich. Wezmę sobie ten. Zobaczcie, te są lepszym rozświetlaczem niż ten złoty. Ten złoty bym właśnie użyła na powieki bardziej. I numer 3, Selfish. Tu mamy coś takiego z różem i złotem. O, widzicie? Trochę różyku i złota. Wycieniuję sobie delikatnie powiekę jakimiś matami i zaraz wracamy do tej kolekcji.
Ok, użyłam sobie tej paletki, żeby delikatnie wycieniować oko i przechodzimy sobie do numeru 3, czyli Selfish i do tego różu, który nałożę na środek powieki. Na powiekach mam bazę, ale to nie jest żadna baza pod błyski, brokaty, pigmenty i tak dalej. Nałożę go też na dolnej powiece. Ten różowy mi się podoba, ładny jest. Ale właśnie traktowałabym te duo jako połączenie cienia i rozświetlacza, bo ten mi się wydaje, że spokojnie można by było używać jako rozświetlacz. Podobnie jest w tej wersji i w tej tak samo, bo zużyć taki wielki cień będzie trochę ciężko. A z tej strony spróbuję sobie użyć troszeczkę właśnie bazy pod brokaty i zobaczymy, jak to wpłynie na intensywność blasku. No i jest mocniejszy, zdecydowanie. Zobaczcie. No tu się robi taka mocniejsza tafla, nie? Spróbujmy na dolną powiekę. Co mi się, piesku, tu kręcisz? Hałas mi robisz na nagraniu. Ładny. Ładny, ładny. Użyję sobie teraz z tej paletki może, tego. Tutaj w wewnętrznej części. Już może wyjdzie trochę sino, ale who cares? Nie, fajnie się to łączy kolorystycznie. I troszeczkę na dolnej powiece. Wiecie, że dla mnie palec to jest najlepsze narzędzie do nakładania błysku, więc nawet nie próbuję tutaj konkurować z jakimś pędzlem. Zobaczcie. Ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. I może w kąciki nałożę sobie właśnie trochę tego złotka. A co? No i on jest śliczny na powieki, bo on ma takie drobineczki. To są takie metaliczne cienie. A to jest metaliczne z drobineczką. Nałożę też na sam środeczek tutaj dolnej powieki. Myziu, pyziu. No co? Chcecie zobaczyć kolekcję Bibo? Chcecie zobaczyć kolekcję Bibo, tak? Chciałam bardzo zobaczyć kolekcję Bibo. Ty będzie dupko mała. Mała będzie dupko, ale też chcę być gwiazdą. Chcecie mieć cieniulki? A które Ci się podobają najbardziej? Nie podobają Ci się? No już nie mieliśmy wszystkich rąk, muszę się malować. Czystymi rączkami. O, Jokusia noskiem wybrała ten. Czyli jednak dla prawdziwych dam. Złociutki. A ten jest spoko? Ten? A taki fiolecik. Taki ładny. Taki git. Tylko złoto, moi drodzy. Dla prawdziwych gwiazd. To nałożę sobie go też troszkę tutaj. Na środek powieki. I do makijażu oczu zostały nam jeszcze 3 eyelinery. Tutaj mamy taki fiolet, róż i taki najjaśniejszy, ale on też ma taką różową drobineczkę w sobie. Tak się prezentują odcienie. Na dole 3, po środku 2 i na górze 1. Użyję sobie tej 1 tutaj u góry. Dosyć taka płynna, wodnista konsystencja. Trzeba leciutko przyciskać, bo te pędzelki są dosyć sztywne i robią taką jakby dziurę po środku, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Podczas aplikacji. Żeby mieć taki super intensywny efekt, to na pewno warto sobie dołożyć warstwę, ale myślę, że można by było też tego używać w takiej formie, żeby po prostu sobie tak rozklepać delikatnie i mieć taką minimalną, wiecie, drobineczkę. To też by było spoko. Czystym pędzelkiem płaskim jeszcze tak delikatnie wyrównam sobie niektóre krawędzie. Chciałam jeszcze spróbować fioletu, ale widzę, że on ma taką troszkę rozciapciany ten pędzelek. Ryzykuję. Chcę, żeby ta kreska szła w kierunku tej górnej. Wtedy będą się tak schodzić jakby optycznie w jedno miejsce. No jak się nakłada 2 warstwy, to jest spoko. Przy jednej warstwie nie ma takiego, wiecie, pełnego krycia, takiej pełnej intensywności koloru, ale jak się troszkę dołoży, a da się dokładać, bo to jest taka w miarę płynna konsystencja, to jest całkiem ok. Nałożę sobie brązową kredkę na linię wodną. Delikatnie tuszuję rzęsy i sprawdzimy sobie jeszcze
rzęsy. No i mamy rzęsy No More Drama Queen. Ja myślę, że ja użyję sobie jednej takiej rzęsy i ją sobie przepołowię na pół, bo zobaczcie, jaki ten pasek jest długi. Nie wiem, kto ma takie długie oko. Na pewno nie ja. Akurat ten model najdłuższe włoski ma na środku, przez co fajnie robi się z takich rzęs połówki. No i jako takie połóweczki. Nice. Ściągam sobie ten klej, który przyklejał rzęsy do opakowania. Biorę sobie klej Duo i naklejam. Ładne te rzęsy, naprawdę są ładne. Nie są przesadnie długie i jakieś przesadnie gęste i jakieś takie dramatyczne. Także wiecie, że się wkleją po prostu ten makijaż. Ładnie to wygląda. Przy bardzo króciutkich rzęskach one mogą być trochę za długie, ale mimo wszystko poczekajmy aż przeschnie, ja to posklejam i przechodzimy do błyszczyków. No i mamy błyszczyki Find Your Own Superpower i tutaj mamy znowu 1, 2 i 3. Każda z nich ma mnóstwo drobinek. To jest taka raczej bezbarwna, bezbarwna co? Błyszczka? Bezbarwny błyszczyk z drobineczkami. I tu widzę, że są i takie zielone, złote, różowe, fioletowe. No mają bazylion tych drobineczek. Ja myślę, że do tego makijażu ten będzie prezentował się najfajniej, czyli 3. Użyję sobie najpierw konturówki Diana z Glam Shopu. No i lecimy z błyszczykiem. Ładny. Ładny zapach ma. Z czymś mi się kojarzy? Taki słodko-kwaskowy troszkę. Z jakimś takim fajnym, smacznym cukierkiem. Wow! No piękny jest ten błyszczyk. Bardzo mięciutka, zobaczcie, ta końcóweczka, taka jakby była silikonowa. Tak, ona jest. Tu z tej strony jest taki silikonik i on z tej strony ma, wiecie, tego pluszaczka takiego przyklejonego, więc bardzo wygodna jest to końcóweczka. Ale to pięknie pachnie, bym to zjadła. Ale nie ma smaczku niestety. Albo na szczęście. Później się dziwimy, skąd te kilogramy się biorą na brzuchu. A my żremy błyszczyki. No pięknie się prezentuje ten błyszczyk. Ma bardzo leciutką konsystencję, bardzo przyjemną, nie klejącą, ale jak pocieramy usta o usta, to czuć troszeczkę te drobinki. Ja je minimalnie czuję, to nie jest oczywiście nic nieprzyjemnego, jakiegoś drapiącego, ale musimy mieć świadomość, że troszeczkę jest to odczuwalne. W ogóle piękny makijaż wyszedł. Nie spodziewałam się, że dzisiejszy makijaż będzie taki ładny, a wyszedł całkiem fajnie. Fajna kolekcja, jestem mile zaskoczona tą kolekcją. Już mi się język plące. Te bronzery róże, fajne aplikatorki, łatwo się rozcierają. Nie porobiły mi jakiś plam. W każdym razie tak na pierwszy rzut oka nie widzę. Może podczas montażu się okaże, że jednak coś jest. Puder bardzo ładnie wygładza. Naprawdę daje taki efekt blurujący. Natomiast nie będzie to puder dla cer super tłustych, bo ja już widzę, że delikatnie zaczynam się wyświecać. A mam dzisiaj na sobie bardzo mocno matujący puder, bo jestem przed miesiączką i właśnie jeszcze mocniej się przetłuszczam. Więc myślę, że jak ktoś ma z przetłuszczaniem się problem, to ten puder nie uratuje tej kwestii. Ale jeżeli zależy Wam na utrwaleniu lekkim makijażu i efekcie wyblurowania, całkiem spoko. Pięknie pachnie, fajne opakowanie. Jestem zadowolona. Rozświetlacz nie jako rozświetlacz, ale bardzo tak jako cień, bo na powiekach wygląda prześlicznie, przecudnie. Solo na powiece z wytuszowanymi rzęsami, z kreską albo na jakieś cieniowanie. Piękny. Piękny, piękny, ale zdecydowanie jako cień. Chyba że macie cerę w odcieniach medium dark, no to wtedy jak najbardziej spoko. Te podwójne cienie całkiem spoko, ale traktowałabym to opakowanie jako rozświetlacz i cień do powiek, takie 2 w 1, bo ciężko będzie zużyć taką dużą wypraskę cienia, a te jaśniejsze tutaj w każdym z nich powinny nadawać się spokojnie jako właśnie rozświetlacz. Tutaj taki troszkę bardziej złoty, ciepły, tutaj taki klasyczny szampański beżowy, a tutaj coś dla chłodziaków, dla takich chłodnych karnacji, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Nie jest to nic super szałowego, nie jest ten blask jakiś turbo intensywny, daje radę, jest całkiem ok. Te eyelinery przyjemne, bo nie czuć, że one tak ściągają powiekę, że nie robi się taka sucha kruszonka, chciałam powiedzieć, że taka sucha skorupka, warstewka, która jakoś tak nieprzyjemnie Was ciągnie. One się wydają takie dosyć elastyczne,
Ja ich nie czuję, więc to jest całkiem przyjemne, ale potrzebne są 2 warstwy, żeby mieć taki wyrazisty kolor. No i błyszczyki, no bardzo mi się spodobała ta trójeczka. Piękne mają te drobineczki i wszystkie widzę, że te drobineczki mają, więc bez względu na to, jaki kolor sobie wybierzecie, to może być Wasz toper na szminkę albo właśnie z konturówką. Taki śliczny efekt. Bardzo spoko. Moje hity z tej kolekcji to jest właśnie ten błyszczyk i ten rozświetlacz, ale jako cień. Zdecydowanie zrobił na mnie wrażenie. Tutaj na powiekach wygląda przepięknie, szczególnie w tym makijażu. A jeszcze rzęski. No to powiem Wam, że też jestem z nich zadowolona. Pasek jest czarny, ale nie jest mocno sztywny, przez co jest dosyć komfortowy na powiekach, ale właśnie zalecam Wam przekrajać go na pół, bo jest wtedy dużo wygodniejszy do noszenia. Ja w ogóle wszystkie paski rzęs tak przecinam, że zazwyczaj zostawiam sobie gdzieś tak z 3 kępeczki i wystarczy. I jak Wam się wydaje, że jak nakładacie pasek sztucznych rzęs, to te oczy wyglądają jakoś tak dziwnie, jakoś tak kwadratowo, to dlatego, że po prostu są za długie. Są za długie. Jeżeli obetniecie sobie tak, że one gdzieś zaczną się od połowy na zewnątrz, to i tak będzie piękny efekt, a będzie Wam po prostu dużo wygodniej i dużo ładniej oko będzie się prezentowało. Ładne te rzęsy są, kurczę, naprawdę. I takie różnej długości są te włoski i takie cieniutkie te włoski. Nie wyglądają tak strasznie jakoś tak kiczowato, plastikowo. Naprawdę spoko. Ale podtrzymuję, że te produkty są najbardziej warte Waszej uwagi, oczywiście z mojej perspektywy. Napiszcie mi, co myślicie o tej kolekcji, jak Wam się podobała. Jeżeli mój test Wam się spodobał, zostawcie dla mnie kciuka w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.